Cześć kochani, znowu jak zwykle Janusz Dąbrowski Was wita na kanale Barwy Zdrowia, na YouTubie oczywiście, na kanale poświęconym generalnie profilaktyce zdrowotnej, promocji zdrowia we wszystkich jego aspektach, ale też nie uciekamy od różnych spraw nie dotyczących również, pozornie nie dotyczących naszego ciała, psychiki, umysłu, bo to wszystko wspólnie tworzy nas, tak prawdę mówiąc, to nasze opakowanie cudowne, przecudowne. To niesamowite jest, jak jesteśmy skonstruowani, zaprojektowani, jakie tam są technologie w tym naszym ciele wdrożone, to po prostu to jest bajka. Więc jeżeli mówimy o jakichś komórkach, o samolotach, o statkach, jakichś pojazdach, słuchajcie, to jest wszystko złom w porównaniu z tym, kim my jesteśmy, z naszymi uczuciami, z naszą psychiką, z naszymi możliwościami stwórczymi i tak dalej, i tak dalej. Nawet stwarzamy sztuczną inteligencję, która może nas ewentualnie po prostu zmiędlić w swoich trybach, ale to mniejsza z tym. I tutaj na dzisiaj temat będę bazował na pewnym moim artykule, który napisałem wiele lat temu, w 2000, jak pamiętam, chyba 11 roku, ale myślę, że warto do tego wrócić. Dlaczego? Dlatego, że kochani, nawet sobie z tego sprawy nie zdajemy, ale każdy z nas, każdy bez wyjątku jest zwyczajnie manipulowany i daje się manipulować w większym lub mniejszym stopniu. Nie mam na myśli tylko wyłącznie reklam telewizyjnych, kup więcej, kup więcej, kup więcej i tak dalej. Jest taka reklama, wiadomo, znany aktor tam piosenkę śpiewa, ale leki różnego rodzaju, a więc reklamy lecą w telewizji co po prostu na okrągło, w przerwach między zwykłymi programami, między audycjami, to przynajmniej te 10 czy 15 minut to są leki na wszystko. Na to, żeby prawe ucho się odetkało i żeby lewe się ucho odetkało, na kaszel suchy, półsuchy, ćwierć suchy, pół mokry, ćwierć mokry, całkowicie mokry i tak dalej, i tak dalej. Tego jest I to się bazuje na naszych często fobiach, na naszych traumach, które żeśmy przeżyli. Manipuluje się, bo tym zarządzają po prostu specjaliści, marketingowcy, którzy wiedzą, jak nami właśnie manipulować, co nam do głów wkładać. Ale jesteśmy też manipulowani przez polityków. I to świetnie. To się dzieje na całym świecie. To nie dotyczy tylko nas Polaków. Są opracowane pewne stadia psychologiczne od studium, więc nie studiumy psychologiczne, gdzie określa się, co na nas działa. I dzisiaj na ten temat posłużę się w tym artykule, akurat o którym mówiłem, że napisałem w 2011 roku, posłużyłem się wyjątkami z pracy Gustave Le Bon, francuskiego psychologa i socjologa. Przeciekawa postać. Pozwolicie teraz, że przejdę, właśnie udostępnię ten artykuł, więc sobie poczytamy na zasadzie tata czyta dzieciom, jak zwykle, ale wiem też, że wielu z Was po prostu wtedy, kiedy nie może przecież usiąść do komputera, czy nie widzi telefonu, bo z telefonu przecież YouTube'a może odbierać, ale nakładacie zwyczajnie słuchaweczki, telefon gdzieś tam jest w samochodzie czy w kieszeni, możecie w trakcie jazdy bez oglądania tej audycji wysłuchiwać, więc dlatego i nie tylko bazuje na obrazach, ale również bazuje na tym słowie mówionym, także żeby wielu ludzi po prostu mogło z tego skorzystać. I teraz słuchajcie, no więc udostępniam w tej chwili ekran i mam tutaj artykuł mój, moment, tylko tu usunę tutaj to, co jest do usunięcia, co mi przeszkadza, jakiś tam dziwny ekranik. A więc jak widzicie, dzika tłuszcza, dzika banda, dziki tłum, tak jak w zajawce. Temat oczywiście audycji jest nieco inny, o tym jak nami manipulują. A właśnie, to był artykuł zamieszczony 1 lutego 2011 roku. Był taki portal EIOBA, przez i krótkie, ale później coś się z nim stało, nie wiem nawet co. Później okazało się, że zniknęła ta EIOBA, ale moje teksty się odnalazły na Just Past It i tyle. A więc słuchajcie, postaram się to
odczytywać. Mam nadzieję, że a nieco powiększę może jeszcze tekst, żeby był bardziej czytelny i dla was. Tu się odsunę z miniaturką, więc słuchajcie. Motto: jak zobaczysz tłum, wracaj szybko do domu. Gustave Le Bon. Wszelkie powstania i rewolucje, począwszy od starożytności, poprzez wieki bliższe aż do czasów współczesnych, dokonywały się poprzez działania tłumów kierowanych przez różnorodnych przywódców. Dlatego to, cytuję, tłumy są zawsze tą siłą, która rozsypuje zmurszałą budowlę cywilizacji. Wtedy spełniają swą rolę, a siła polegająca na ilości jest wówczas ideą przewodnią historii. Gustave Le Bon. Dzisiejsze systemy demokratyczne również opierają się na wykorzystaniu tłumów. I tutaj od razu w trend. Demokracja jest do D. No ale dobrze, ale co innego możemy wymyślić? Przywództwo jednoosobowe, monarchie, dyktatury. Dyktatury zawsze przeradzają się w tyranię. Również w Polsce obserwowaliśmy przed wojną, po zamachu Piłsudskiego, również elementy tyranii. A co tu było z obozem koncentracyjnym w postaci Berezy Kartuskiej, gdzie zsyłano tam przeciwników obozu rządzącego? Wincenty Witos i inni siedzieli w Berezie Kartuskiej i tam wielu więźniów było poddawanych zwyczajnie torturom, ale to tak na marginesie. Pozornie rządzi demos, czyli lud, ale tak naprawdę jak niewiele ma zazwyczaj do powiedzenia. Do czego ogranicza się jego rola? Czy nie jest tak, że w ostatecznym rezultacie ma wyłącznie wrzucić swój głos do wyborczej urny? Wystarczy najpierw odpowiednio go przygotować, podsunąć towar owinięty w ładny, kolorowy papierek. Przecież ciemny lud to kupi, że zacytuję powiedzenie pewnego znanego klasyka. Bardzo nie lubię tego klasyka, bo to jest manipulator, kłamca, drań i nawet nie wiem, o czym mówić. Niezależnie od tego, jakie kto może mieć o tej postaci inne zdanie. Po prostu go nie lubię, bo jest kłamcą i manipulatorem. Tak nie może być. Spójrzmy na to, co dzieje się chociażby w Polsce. To był 2011 rok. Słuchajcie, czy się coś zmieniło? Czy nie mamy ciągle do czynienia ze społecznymi zachowaniami stadnymi, ale w najgorszym wydaniu? Wydaniu, gdzie stado nie jest kierowane przez doświadczoną, mądrą słonicę, czy silnego, również doświadczonego ogiera służącemu stadu? Czy nie przypominamy bezładnego stada, które jest manipulowane, kierowane, okłamywane i wykorzystywane w celu osiągnięcia celów założonych przez różnych, przede wszystkim politycznych manipulantów? Bo ci znają doskonale metody kierowania tłumem i świetnie nimi się posługują. Czy problem tłumu dotyczy wyłącznie spraw politycznych? Przypatrzmy się działaniom dzisiejszych kiboli, parlamentów, posiedzeń rad pedagogicznych w szkołach, posiedzeń samorządów, a nawet najmniejszych zebrań z udziałem kilku tylko osób. Przypomnijmy sobie, co działo się nie tak dawno, to był 2011 rok na krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Tam była sprawa krzyża. Wróćmy do kart historii z opisami rzezi innowierców, pogromów Żydów i tak dalej. Działa wówczas, kochani, tłum. Dzika, sfanatyzowana, tłuszcza, wredna banda, której motywy działania wydają się być zupełnie irracjonalne. Banda, która umiejętnie wykorzystana może narobić niezłego bigosu i taką bandą niekoniecznie są wyłącznie ci, którzy razem tworzą zbiegowisko. Dziś w świecie wszechobecnych mediów o potężnych wpływach tłumem stają się również ci z nas, którzy pozornie zdają się być daleko od wszelkich zgromadzeń. A jednak siedzimy w zaciszu naszych mieszkań, oglądamy serwowane nam wiadomości i inne przekazy, czytamy manipulujące nami, żerujące na najniższych uczuciach tak zwane brukowce pełne opisów, a to morderstw, a to gwałtów, a to afer i wskazujące winnych, jeszcze bez śledztw i wyroków niezawisłych sądów. A czy sądy w ogóle są niezawisłe? To jest inne pytanie. I jakie są zazwyczaj nasze reakcje? Jakie uczucia wówczas w nas się budzą? Może warto im się przyjrzeć, sfotografować je.
Czym siebie karmimy? Johann Wolfgang Goethe powiedział kiedyś, co w sobie żywimy, to rośnie, takie jest prawo natury. Czy nie stajemy się wówczas członkami tłumu, takiego internetowego tłumu, dodam, ludźmi o rozbuchanych negatywnych emocjach, zdolnych do najbardziej absurdalnych, nawet zbrodniczych działań, przynajmniej w sferze mentalnej, w sferze chęci, co jednak i tak pociąga za sobą skutki, bo myśl jest stwórcza. A co stało się z prezydentem Gdańska, panem Adamowiczem? Został zamordowany. Dlaczego? I inni ludzie też po prostu. Znalazł się fanatyk, który podobnie z innych ugrupowań po prostu zadźgał kogoś tam i tak dalej. Kiedy na przykład pozwalamy się unosić uczuciom, to jest cytat, uczuciom złości, gniewu czy zniechęcenia, wysyłamy w przestrzeń całe wiązki negatywnych, dysharmonicznych wibracji. Zbierają się one z podobnie wibrującymi emocjami innych i tam potęgują się, wzrastając w swojej negatywnej energii do tego stopnia, że stają się szkodliwe. Myśl jest niezniszczalna. Jej energia raz wysłana z mózgu w postaci bliżej niezbadanej fali elektromagnetycznej nie ginie, lecz przybiera swój kształt, sobie tylko właściwą formę. To był cytat autorstwa pani Elżbiety Kulinicz, artykuł Cud metafizycznego leczenia, nie z tej ziemi, periodyk, który już nie istnieje, numer 6 z 1993 roku. Dlaczego tak łatwo poddajemy się manipulacjom? Jakie mechanizmy rządzą tłumem? Co powoduje, że pojedynczy tak zwani normalni, racjonalnie myślący ludzie, porządni ludzie w tłumie zamieniają się często w bezmyślne, krwiożercze bestie? Nie jestem ani socjologiem, kochani, ani psychologiem, więc nie pokuszę się odpowiedzieć na te pytania, zwłaszcza, że są inni, którzy już to zrobili. Może więc warto sięgnąć do skarbnicy wiedzy i dowiedzieć się czegoś nowego o nas, o naszych zachowaniach, po to, aby nie dawać się wciągać w pułapki, aby zawsze zachować spokój i zdrowy rozsądek. Wiedza to potęga, to światło, ignorancja zaś jest ciemnością. Poniżej przedstawiony zostanie zbiór wypowiedzi Gustave Le Bon na temat zachowań tłumu. Kochani, tu pisałem sam, szanowny czytelniku, wyciągnij wniosków. Kochani, sami wyciągniecie wnioski. Na początek jeszcze kilka słów o tej nietuzinkowej postaci. Marie-Gustave Le Bon, żyjący w latach 1841-1931, urodzony w Nogent-le-Rotrou we Francji, był francuskim lekarzem, antropologiem, socjologiem i psychologiem społecznym, prekursorem badań psychologicznych tłumów, jednym z głównych przedstawicieli irracjonalistycznego psychologizmu. W wielu swoich pracach wykładał teorię cech narodowych, wyższości rasowej, instynktu stadnego i psychologii tłumu. Uważał, że współczesne życie coraz bardziej charakteryzuje się syndromem tłumu, zachowaniami opartymi przede wszystkim na podobnych, niskich emocjach i pozbawionymi pierwiastka rozumowego, racjonalnego, intelektualnego, działaniu swoistego, prymitywnego umysłu zbiorowego, dominującego nad świadomością jednostki. Uważał też, że tłum jest tworem anormalnym, dającym ludziom znajdującym się pod wpływem zbiorowej sugestii poczucie potęgi i niezwyciężoności. Ta sugestia jest wyjątkowo zaraźliwa, sprawiając, że nawet racjonalnie myślące jednostki poddają się psychozie tłumu, odrzucając wszelkie hamulce i zatracając własną osobowość. Sądzę, że Le Bon miał rację. Potwierdzają to współczesne badania naukowe. I tutaj odniosę się do badań pani Julii Poliakowej i jej zespołu. Pani Julia Poliakowa to jest szefowa Instytutu Badań Mózgu Rosyjskiej Akademii Nauki, która kiedyś powiedziała, jest nawet możliwość zbiorowej psychozy, gdy jedna osoba zaraża swoim stanem psychopatycznym drugą. A co nie było tak? Przypomnijmy sobie Hitlera, Stalina, Mao Tse-tunga, Pol Pota. A w dzisiejszej naszej polskiej rzeczywistości nie ma takich speców. Myślę, że oni doskonale znali pracę Le Bona.
Goebbels oczywiście, ale w Polsce oczywiście, którzy potrafią świetnie manipulować tłumem. Zresztą jak przeczytam za chwilkę troszeczkę, przytoczę kilka cytatów, kilkanaście, może kilkadziesiąt cytatów z prac Le Bona, to się domyślicie Państwo doskonale, o co chodzi. W najważniejszym swoim dziele Psychologie des foules, Psychologia tłumu z 1895 roku, Le Bon zawarł tezę, że wszelkie procesy polityczne zostaną poddane dominacji tłumów działających pod wpływem emocji, najniższych instynktów i prymitywnych popędów. Nawet silna jednostka, stając się częścią tłumu, psychicznie zatraca swoją osobowość i poddaje się sugestywnemu irracjonalizmowi oddziaływania duszy tłumu. Jego prace były i są wykorzystywane do rozwoju propagandy i reklamy. Wnioski Le Bon wykorzystywał m.in. Adolf Hitler, mobilizując tłumy ludzi do działania w oparciu o rozbudzane w nich świadomie emocje, obawy i instynkty. Działania, do których pojedynczy człowiek nie byłby zdolny, choćby z racji swoich przekonań. I tu ja wymieniam najważniejsze prace Gustave Le Bona, więc będziecie mogli się do tego odnieść. Jego książki w dalszym ciągu są w obiegu. W Polsce również można je otrzymać. I teraz troszeczkę cytatów, takich wybranych. Niemal wszyscy władcy świata, wielcy twórcy religii i państw, apostołowie wszelkich wyznań, wielcy mężowie stanu, a w mniejszej skali przywódcy małych społeczności, posiadali zawsze instynktowną znajomość duszy tłumów, byli intuicyjnymi psychologami tłumów. Dzięki temu panowali nad tłumami. Przywódcami tłumu stają się też ludzie o starganych nerwach lub na pół obłąkani, którym niedaleko już do zupełnego obłędu. Niezależnie od tego, jak śmieszna jest idea, którą propagują, lub cel, do którego dążą, wszelkie rozumowanie okazuje się bezsilne wobec ich przekonania. Dla swych przekonań poświęcają oni swe osobiste cele i rodzinę. Znika nawet instynkt samozachowawczy. Cechy charakterystyczne przekonań tłumu są nadzwyczaj proste. Uwielbienie dla najwyższej istoty, czyli przewodnika stada, obawa przed potęgą jej przyznawaną, bezwzględne posłuszeństwo jej nakazom, niemożność dyskutowania dogmatów, pragnienie ich upowszechnienia, uważanie za wroga każdego, kto tych praw nie uznaje. Każde uczucie, bez względu na to, czy odnosi się do Boga niewidzialnego, czy kamiennego lub drewnianego bożka, do bohatera lub jakiejś idei, jeśli ma tylko wyżej podane cechy, należy zaliczyć do uczuć religijnych, gdyż w swej istocie pozostaje ono zawsze religijne i zawiera również pierwiastki nadprzyrodzoności i niezwykłości. A co, tak nie było? Hitlera uważano za bożka, a Stalina również za bożka, tak prawdę mówiąc. I dzisiaj w naszej polskiej rzeczywistości też mamy politycznych bożków. Afekty irracjonalne i zbiorowe uniesienia są wielkimi rozkazowcami historii. Kto nie umie działać na wyobraźnię tłumów, umie nimi rządzić. Przepraszam, kto umie działać na wyobraźnię tłumów, umie nimi rządzić. Łatwiej jest rządzić ludźmi, rozpalając ich emocje, niż broniąc ich interesów. Mówca znający duszę tłumu potrafi za pomocą kilku zdań opanować silniej tłum, aniżeli olbrzymie tomy napisanych mów, których argumentacja nie popada w zatarg z prawami logiki. Każda idea, aby zawładnęła tłumami, musi być im podana w formie bardzo obrazowej i nadzwyczaj prostej. Tłum umie myśleć wyłącznie obrazami, jest bardzo wrażliwy na obrazowe przedstawienie danego faktu lub rzeczy. Tylko za pomocą takiego przedstawienia można tłum porwać i pobudzić do działania. Przesada, bezwarunkowe twierdzenie, powtarzanie tego samego po kilka razy, niezagłębianie się w logiczne dowody
Oto sposoby zdobycia i panowania duszy tłumu, znane ludziom występującym na zgromadzeniach ludowych. Najbardziej szkodliwe teorie, jeśli są odpowiednio często powtarzane, przenikają do podświadomości, stając się siłą napędową naszego działania. Przy zbiegu pewnych okoliczności, tylko w tych okolicznościach zbiorowość ludzi zbiera zupełnie nowych właściwości, różnych od tych, jakie posiadają poszczególne jednostki składające się w danym wypadku na tłum. Rozmaite przyczyny wpływają na powstawanie specyficznych cech tłumu. Pierwszą przyczyną jest to, że każda jednostka w tłumie, już choćby pod wpływem samej jego liczebności, nabywa pewnego poczucia niezwyciężonej potęgi, dzięki czemu pozwala sobie na upust tych namiętności, które będąc sama z pewnością by stłumiła. Druga przyczyna, dzięki której w tłumie manifestują się cechy specyficzne i nadają mu pewien kierunek, jest zaraźliwość. Zaraźliwość uczuć i czynów w tłumie do tego stopnia potrafi opanować jednostkę, że poświęci ona osobiste cele dla celów wspólnych. Trzecią i najważniejszą przyczyną jest to, że jednostka w tłumie nabywa cech wręcz przeciwnych do tych, jakie posiada każdy z nas osobna. Mam tu na myśli podatność na sugestię, której wynikiem jest wyżej wspomniana zaraźliwość. Zaraźliwość myśli jest najpewniejszym czynnikiem upowszechniania się opinii i poglądów. Odnosi się to również do przekonań politycznych, którym później nadaje się racjonalną postać, aby znaleźć dla nich usprawiedliwienie. Najlepszą metodą zaszczepiania jakiejś idei w duszę tłumu jest twierdzenie, wolne od wszelkiego rozumowania, pozbawione wszelkich dowodów i nie liczące się nawet ze znaną tłumowi rzeczywistością. Im myśl zawarta w twierdzeniu jest bardziej zwięzła, im bardziej pozbawiona nawet pozorów uzasadnienia i dowodów, tym większy zdobędzie autorytet, tym silniej działa na uczucia tłumu. Zdolność poprawnego postrzegania zanika w każdym tłumie bez względu na jego liczebność, a fakty są zastępowane halucynacjami, które nie pozostają w żadnym z nimi związku. Zatem każdą jednostkę w tłumie cechuje zanik świadomości swojego ja, przewaga czynników nieświadomych, kierowanie myślami i uczuciami poprzez sugestie i zaraźliwość, a nadto dążność do jak najszybszego urzeczywistnienia sugerowanych idei. Jak przekształci dany fakt pierwsza jednostka, tak szerzy się on w tłumie. Musi się na to uwzględnić nadzwyczajną zdolność do przekręcania faktów przez rozgorączkowaną wyobraźnię tłumu. We wszystkich podobnych przypadkach źródłem sugestii jest złudzenie powstałe w umyśle jednego osobnika dzięki jakiemuś bardziej lub mniej określonemu skojarzeniu. Gdy w grę wchodzą uczucia, złudzenia szybko zamieniają się w pewność. Wnikając w psychologię tłumów, przekonujemy się, że ustawy i instytucje wywierają zbyt mały na nie wpływ i że tłum nie posiada zdolności do wytworzenia sobie własnych poglądów, lecz przyjmuje za swoje te, które zostały mu narzucone. Najlepszą metodą zaszczepiania jakiejś idei w duszę tłumu jest twierdzenie, wolne od wszelkiego rozumowania, pozbawione wszelkich dowodów i nie liczące się nawet ze znaną tłumowi rzeczywistością. Im myśl zawarta w twierdzeniu jest bardziej zwięzła, im bardziej pozbawiona nawet pozorów uzasadnienia i dowodu, tym większy zdobędzie autorytet, tym silniej działa na uczucia tłumu. Twierdzenie dopiero wtedy wywrze pożądany wpływ, kiedy będzie ustawicznie powtarzane w tej samej formie. Dzięki powtarzaniu wypowiadane poglądy przenikają do duszy tłumu, a w końcu, czy są rozumiane, czy nie, zostają uznane za prawdę niepodlegające dyskusji. W polityce rzeczy są mniej ważne od swoich nazw,
Często, aby zdobyć akceptację nawet dla najbardziej absurdalnej idei, wystarczy ukryć się za dobrze dobranymi słowami. Tłum na ogół zajmuje pozycję wyczekującej uwagi, co w nadzwyczajny sposób ułatwia sugestię. Jak zaraza rozchodzi się pierwsza, lepsza, ujęta w słowa sugestia. Opanowuje wszystkie umysły, nadaje im pewien kierunek, każe im dążyć do jak najszybszego urzeczywistnienia panujących w danym momencie idei. Tłum, będąc zdolnym do uczuć tylko prostych i przesadnych, przyjmuje lub odrzuca sugerowane mu poglądy, wierzenia i idee albo jako absolutną prawdę, albo jako absolutną nieprawdę. To tyczy się przede wszystkim wierzeń, które nie powstają drogą rozumowania, lecz są narzucone za pomocą sugestii. Każdy wie dobrze, jak nietolerancyjne są wierzenia religijne i jak przemożne wpływy wywierają na duszę tłumu. Ta niezdolność do poprawnego rozumowania łączy się u tłumu z brakiem wszelkiego krytycyzmu, to jest brakiem umiejętności wyczuwania, co jest prawdą, a co fałszem i z niezdolnością do wydawania trafnego sądu o jakimkolwiek czynie czy przedmiocie. Tylko sąd narzucony tłumowi znajdzie u niego uznanie. Nigdy zaś sąd będący wynikiem skrupulatnych badań i rozważań. Pewne opinie jedynie dlatego zbyt szybko się rozpowszechniają, że większość ludzi woli bez dowodu przyjąć gotowy już sąd od drugich, aniżeli zastanawiać się i formułować własny sąd. Większość ludzkich opinii nie opiera się na dedukcji, ale na nienawiści, sympatii albo nadziei. Nasze opinie tworzy środowisko, tylko namiętność lub własny interes mogą je zmienić. Potęga opinii publicznej jest nie do pokonania. Można ją zdominować tylko wówczas, gdy się ją kreuje. Jeśli ktoś nie potrafi jej kreować, musi się jej poddać. Trzeba bardzo niezależnego umysłu, aby w ciągu całego życia dopracować się 5 lub 6 własnych opinii. Charakterystycznymi cechami uczuć tłumu, bez względu na to, czy te uczucia są dobre czy złe, są następujące. Wielka prostota i wielka przesada. Tłum z jednej krańcowości zbyt szybko przerzuca się w drugą. Każde podejrzenie staje się dlań natychmiast pewnikiem nie do odparcia. Najmniejszy uśmiech czy pogardliwe spojrzenie wywołuje u niego wściekłą nienawiść, podczas gdy u jednostki nie będącej częścią tłumu pozostałoby to bez jakiegokolwiek wpływu. Pewność bezkarności, wzrastająca w miarę wzrostu liczebności tłumu oraz świadomość chwilowej potęgi, którą czerpie on właśnie ze swej liczebności, tworzą warunki do powstawania w tłumie takich uczuć i czynów, na które nigdy by się nie zdobyła jednostka. To poczucie siły i nieodpowiedzialności jest przyczyną nietolerancji i ogromnej buty tłumu. Kiedy usunięte zostają socjalne hamulce ograniczające instynkty mas, powracają one bardzo szybko do barbarzyństwa przodków. Tłum, będąc zdolny do mordu, podpalenia i każdej innej zbrodni, równocześnie jest w stanie wytężyć swe siły dla dokonania czynów wzniosłych i bezinteresownych, o wiele wspanialszych od tych, na jakie może zdobyć jednostka. Tłum jest zawsze gotów powstać przeciw słabej władzy, a niewolniczo gnie swe kolana przed władzą silną. Masy szanują jedynie silnych, pogarda dla słabych jest u nich zasadą. Wobec siły tłum staje się potulny, a na uczucie dobroci zupełnie niewrażliwy, gdyż dobroć uważa za objaw słabości. Ustąpić raz tłumowi, to uczynić go świadomym swej siły i skazać go na ustępowanie mu zawsze. Masy są zawsze pod wrażeniem siły, jedynie rzadko dobroci. Ustąpienie przed groźbami i aktami przemocy oznacza zawsze wpojenie w duszę ludu przekonania, że wystarczy grozić lub grabić, aby zyskać posłuch.
Żadne ustępstwo nie zapobiegnie nieuchronnym bitwom. Sprawi jedynie, że staną się dłuższe i bardziej kosztowne. Tłum nie pożąda prawdy i gardzi rzeczywistością, ubóstwia natomiast zwodnicze złudzenia. Kandydat, który ujmie swój program w mgliste formuły, gdzie będzie wszystko i nic, ma zapewnione powodzenie. Tłum musi mieć fetysza, postać, doktrynę albo slogan. Tłum z nadzwyczajnym uwielbieniem czci tradycję i czuje głęboki, podświadomy wstręt do wszelkiego nowatorstwa, gdyż drży przed jakąkolwiek zmianą warunków swojego materialnego bytu. Czyli chcielibyśmy lepiej zarabiać i ludzie podpowiadają, w jaki sposób. Ja to przechodziłem i przechodzę. Jest rozwiązanie, możesz więcej zarabiać. Nie, to wzbudza opory, podejrzenie. O co tu chodzi? Co ty masz na myśli? A może ty chcesz zarabiać na mnie? I tak dalej, i tak dalej. Głupota, głupota, głupota. Rytuały, symbole, ceremoniały, sztandary, święta, słowne formuły panują nad duszą jednostki. Stanowią one najmocniejsze wsparcie życia religijnego i społecznego. Szczęście postępu i cywilizacji polega na tym, że tłum stojący u władzy nie miesza się w wielkie odkrycia na polu nauk i przemysłu. Elita tworzy, plebejusze niszczą. Walka ślepego pospólstwa przeciw elitom jest stałym zjawiskiem w historii. Triumf liczniejszych wyznaczał koniec wielu cywilizacji. Lud jest wielkim rezerwuarem energii, lecz jest ona bezużyteczna, jeśli nie skanalizują jej elity. Jeśli obecnie przyszłość wydaje się ciemna, to dzieje się tak dlatego, że uczucia mas otrzymują nowy kierunek. Pod naciskiem socjalistycznych iluzji każdy, od robotnika do profesora, staje się niezadowolony ze swojej doli i jest przekonany, że zasługuje na lepszy los. Każdy robotnik wierzy, że jest wyzyskiwany przez klasy rządzące i marzy o tym, żeby siłą zagarnąć ich bogactwo. Kto bowiem posiada odpowiednio wielki prestiż i nie dopuści do jego osłabienia, ten może pogardzać ludźmi, może ich mordować milionami, może narazić kraj na niebezpieczeństwa grożące z zewnątrz, a wszystko mu ujdzie bezkarnie. A co nie jest tak? Zastanówmy się doskonale. Kto potrafi omamić tłum, ten łatwo nim zawładnie. Kto stara się go rozczarować, padnie jego ofiarą. To dzięki tłumowi szuka rozgłosu i uznania, może w krótkim czasie dojść wysoko, ale zawsze iść będzie po krawędzi tarpejskiej skały, z której któregoś dnia na pewno zostanie strącony w przepaść. Łatwiej jest wpływać na tłum niż na jednostkę. Człowiek przeciętny zwiększa swą wartość przynależąc do grupy. Człowiek wybitny pomniejsza. Jedynym sposobem wpłynięcia na jednostki należące do grupy jest uzyskanie wpływu na jej liderów. Brutalna i odważna mniejszość zawsze będzie przewodzić lękliwej, chwiejnej większości. Masy przedkładają nad zazwyczaj równość w niewoli ponad wolność. Jeśli chodzi o wolność, to tłum nigdy nie rozumie jej znaczenia i zawsze ją odrzuci. Jednostkową tyranię rodzi zawsze tyrania kolektywna. Tyrania jednostki jest blisko, gdy grupy mogą sobie pozwolić na nieprzestrzeganie prawa. Tyrana można obalić, ale co można zrobić przeciw chmarze małych, anonimowych tyranów? Despotyzm jednostki ograniczony jest przez strach przed odpowiedzialnością. Dlatego jest mniej opresywny niż despotyzm kolektywny, który jest zawsze nieodpowiedzialny. Czyli to nie ja, to oni, to było wspólnie, jakieś biuro polityczne podjęło decyzję, to kolektyw podjął decyzję i tak dalej. To nie ja, to tamci i tak dalej, i tak dalej.
Jednostkowa i zbiorowa tyrania to jedynie formy rządu odkryte od początku w historii. Druga jest zawsze surowsza, czyli zbiorowa tyrania. Przypomnijmy rewolucję francuską, a rewolucję październikową w Rosji. Zbiorowe tyranie. Tyranię jednostki łatwo obalić. Wobec tyranii kolektywnej prześladowani są bezsilni. Tyrania grup społecznych nie jest bezużyteczna. Gdyby ludzie nie kierowali się opiniami i zachowaniami swego własnego środowiska, to gdzie znaleźliby myślowy kierunek, którego większość z nich potrzebuje? Dzięki grupie, do której należą, posiadają raczej stałe reguły działania i reagowania. Także życie tych bez kręgosłupa zyskuje stałość i trwałość. Nienawiść do despotyzmu i umiłowanie wolności były zawsze głoszone przez ludzi dobrze przystosowanych do despotyzmu i słabo do wolności. Nienawiść do tego, co wyższe, i zawiść, które stały się plagą demokracji i zagrażają jej istnieniu, to uczucie zbyt naturalne, aby nie występowały zawsze, ale w hierarchicznych społeczeństwach z przeszłości ich manifestowanie było utrudnione. Obecnie, zyskawszy więcej swobody, bezustannie wzmacniane przez polityków chciwych popularności i akademickich malkontentów niezadowolonych ze swojego losu, uczucia te sprawują swoją zgubną tyranię. Zatrzymuję, kochani, udostępnienie. Ja wiem, że to może nie było łatwe w słuchaniu, bo to może też nie dla wszystkich, ale nie dla was, ludzi inteligentnych, czujących. Warto w to się wczytać, warto się nad tym, myślę, zastanowić, gdzie my jesteśmy z tymi naszymi uczuciami i jak się nami manipuluje. Ja w latach 2019-2022 jeszcze mieszkałem w pobliżu Warszawy i uczestniczyłem w wielu zgromadzeniach od kilkudziesięciu tysięcy ludzi, a więc w tłumie byłem, do takich mniejszych zgromadzeń, gdzie było nas 30-40, powiedzmy, i przyjeżdżało kilkadziesiąt pojazdów policyjnych, ponad 100 funkcjonariuszy i tam, powiedzmy, różne rzeczy się działy, spokojnie oczywiście, ale miałem okazję do przetestowania tego na sobie, jakie uczucia wzbudzają we mnie ta obecność w tym tłumie i tak dalej, co się dzieje. Myślałem o sobie, że jestem odporny na działanie. Okazało się, że nie bardzo. Owszem, wiedząc to, co już wiem z Lebona, o tych wszystkich manipulacjach, sposobach, byłem taki ostrożny, żeby się nie wkręcać i starałem się jakby mentalnie stawać jakby z boku, nie dawać się wkręcać za bardzo, nie dawać się ponosić emocjom jakimś i tak dalej. Chwała Bogu, jakoś mi się to udało, ale gdybym nie znał tych wszystkich zasad, o których dzisiaj żeście się dowiedzieli, to mogłoby być ze mną krucho. Kochani, to jest też nasze życie, to jest też nasze zdrowie, bo niepotrzebne emocje, złe emocje, nienawiść, zawiść, to są nasi zjadający towarzysze. Akurat pamiętacie, jest taka audycja moja o zjadających towarzyszach, warto do niej wrócić, tak prawdę mówiąc. No i cóż, do przemyślenia i do następnego spotkania. Rzecz jasna, jeżeli ta audycja również budzi w was jakieś fajne, pozytywne uczucia i jest dla was odkrywcza, czegoś was nauczyła, bo ja się sam też przeszuczyłem, tego wszystkiego odkrywałem, to nie ja to odkryłem, to Le Bon, ja tylko go cytuję, to proszę o lajki, o suby, o komentarze, jak zwykle o dzielenie się z innymi tym tekstem, tego sporo jest. Myślę, że link do tego artykułu podam również w komentarzu pod audycją, żebyście po prostu mogli sobie spokojnie również poczytać. Chociaż sposób mojego przedstawienia w audycji, no to wiadomo, że było czytanie, był tekst, można do tego zawsze wrócić. Trzymajcie się, najlepszego, zdrowia psychicznego życzę i zdrowia również cielesnego. Wszystkiego najlepszego. Do następnego spotkania. Papatki.